dobry. Jaki jest związek między siłą roboczą i strukturą, a wzrostem i rozwojem gospodarczym? Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, scharakteryzujmy najpierw zasób siły roboczej i wskaźniki zatrudnienia, a potem odniesiemy je do problemu wzrostu i rozwoju. Jak rozkłada się siła robocza, liczba zatrudnionych w całym świecie? Na tej mapie, im ciemniejszy kolor, tym więcej zatrudnionych, pokazano, że najwięcej osób pracujących pochodzi z Indii oraz z Chin. Począwszy od lat 90. całkowita siła robocza na świecie wykazuje tendencję rosnącą. Jest to oczywiście związane ze wzrostem populacji. A jak wśród nich kształtuje się udział kobiet? Widzimy, że jest on zależny od ich wieku. Zauważmy, że w porównaniu do innych okresów życia siła robocza kobiet w wieku rozrodczym jest mniejsza. Dlatego porównując ze strukturą wiekową zatrudnienia mężczyzn w podobnym wieku, udział kobiet jest mniejszy. Generalnie udział aktywności zawodowej kobiet w aktywności ogółem na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie rośnie. W Stanach Zjednoczonych, dla których mamy najwięcej statystyk, udział kobiet pracujących wzrósł prawie o 60%. Aktywność zawodowa kobiet w Europie Wschodniej, Centralnej i Zachodniej nie jest jednolita. Zainteresowanych odsyłam do mojego artykułu. W krajach transformacji po I wojnie światowej ta aktywność była bardzo wysoka. Wiązało się to też z takimi słynnymi hasłami głoszonymi przez komunistów, jak tutaj to, kobiety na traktory. W tym okresie transformacji aktywność zawodowa kobiet była prawie równa aktywności mężczyzn i była zdecydowanie wyższa niż w Europie Zachodniej, gdzie jeszcze w latach 60. kształtowała się na poziomie tylko około 30%. W ostatnich latach te statystyki się wyrównały. Obecnie w byłych krajach transformacji aktywność kobiet spadła, a w krajach Europy Zachodniej wzrosła. Ogółem w ostatnich 30 latach dla kobiet spadła z 63% do 61%, a dla mężczyzn 82% do 74%. Uzupełnimy je o dane dotyczące bezrobocia. Musimy się też zastanowić, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na rynek pracy. Do tej pory nie mamy pełnych danych, ale wiemy, że skala bezrobocia będzie ogromna. Należy sobie tu postawić pytanie, jak będziemy kształtowali system rynku pracy. Zobaczcie też mapę prezentującą zatrudnienie w skali całego świata. W wielu państwach afrykańskich, w których między innymi panowały konflikty wojenne, wskaźniki zatrudnienia są bardzo niskie, natomiast w Europie są one wyższe na poziomie około 60%. A jeszcze wyższe, biorąc pod uwagę jedynie mężczyzn. Jak wygląda zatrudnienie w zależności od dochodu? W tym celu przyjrzyjmy się grupom państw o podobnych dochodach i zobaczmy, jak kształtuje się wysokość zatrudnienia w tych grupach, począwszy od 1994 roku. O ile w grupach państw o niskim dochodzie wskaźniki zatrudnienia generalnie spadają, to w krajach OECD, krajach Unii Europejskiej o wysokich dochodach te wskaźniki rosną. Poruszę jeszcze problem nierówności, który dotyka najbardziej kobiety i niepełnosprawnych. Jedna z nierówności dotyczy rynku pracy i wiąże się z niższym wynagrodzeniem oraz z większą możliwością dotknięcia bezrobociem. Przejawia się także w utrudnieniu, zależnym od panującego systemu politycznego, podejmowania przez kobiety decyzji, udziału ich w lokalnych rządach, reprezentacjach. Wariancja wskaźników zatrudnienia kobiet w różnych krajach może być też uwarunkowana religią czy ideologią. W krajach cechujących się silną dominacją religii muzułmańskiej są one bardzo niskie i wynoszą obecnie około 20%. Wyraźnie odbijają od reszty krajów, gdzie średnio wynoszą około 50%. A jak zatrudnienie przekłada się na wzrost i rozwój gospodarczy? Na wzrost gospodarczy wpływa poprzez produktywność pracy. Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, to należy zauważyć również aspekty jakościowe, jak dostępność czasu wolnego, będące nie tylko składnikiem dobrobytu, ale zwiększającym możliwości utrzymania zdrowia. W krajach
o niskiej długości życia mamy często do czynienia z dużą ilością przepracowanych lat, a w krajach o wysokiej długości życia, na przykład Niemcy, Norwegia, ilość przepracowanych godzin i lat nie jest taka duża, a wskaźniki rozwoju gospodarczego są wysokie. Podsumujmy. Począwszy od lat 90., całkowita siła robocza na świecie wykazuje tendencję rosnącą. W krajach transformacji po II wojnie światowej aktywność zawodowa kobiet była bardzo wysoka i była prawie równa aktywności mężczyzn. Inaczej w krajach Europy Zachodniej, w których powoli rosła. Udział kobiet w sile roboczej jest zależny od ich wieku i kraju zamieszkania. Zatrudnienie przekłada się na wzrost gospodarczy poprzez produktywność pracy. Mówiąc o rozwoju gospodarczym, zwrócimy uwagę na czynniki jakościowe, to jest dostępność czasu wolnego i długość lat pracy. Dziękuję Państwu za uwagę.